Polska zachowuje równy dystans między USA a Francją w grze o drugi atom. Niemcy bronią rafinerii z udziałami Rosjan przed sankcjami Ameryki. Nowe uderzenie USA może wywołać szok naftowy w Rosji. Jest 24 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Szok naftowy po nowych sankcjach USA wobec Rosji. Nowe sankcje USA wobec Łukoila i Rosnieftu z Rosji mogą dopiero pokazać swój potencjał. Zagrażają Rosjanom szokiem naftowym, który nieoficjalnie już się zaczął, ale ci podejmą jak zwykle próby adaptacji. Wprowadzenie nowych sankcji USA wobec spółek Łukoil oraz Rosnieft z Rosji było odpowiedzią na brak woli wprowadzenia zawieszenia broni na obecnej linii frontu wojny na Ukrainie. Sankcje z 22 października wchodzą w życie 21 listopada. Zakładają wykluczenie z transakcji Łukoila, Rosnieftu oraz ich spółek zależnych odpowiedzialnych łącznie za 55% wydobycia ropy w Rosji. Oznacza to wykluczenie z transakcji z użyciem dolara, dostępu do finansowania oraz sprzętu, utrudnienie realizacji kontraktów na dostawy ropy oraz paliw. Źródła Bloomberga przekonują, że rafinerie w Indiach spodziewają się, cytuję, spadku dostaw ropy z Rosji prawie do zera. Reuters ustalił, że również Chińczycy zamierzają ograniczyć dostawy. Efekt w Indiach zostanie wzmocniony polityką celną USA. Według deklaracji Białego Domu strona indyjska zgodziła się ograniczyć import surowca rosyjskiego w odpowiedzi na groźbę ceł 50% na jej towary. Według doniesień Reutersa 4 spółki naftowe z Chin już zawiesiły zakupy ropy z Rosji drogą morską w odpowiedzi na nowe sankcje USA. Chodzi o PetroChina, Sinopec, CNOOC oraz Zhenhua Oil. Jednakże Reuters przyznaje, że większość ropy dostarczanej z Rosji do Chin dociera tam z pomocą pośredników. Warto jednak dodać, że sankcje USA przewidują restrykcje drugiego rzędu wobec podmiotów pomagających je omijać. Kolejny problem pojawi się na Słowacji i Węgrzech, które nadal odbierają ropę rosyjską. MOL oraz jego spółka zależna Slovnaft na razie analizują efekt sankcji USA. Rafinerie w tych krajach będą zmuszone do poszukiwania alternatyw oraz inwestycji w przeróbnie rosyjskiej ropy, do czego od lat zachęcają je USA oraz Unia Europejska. Skuteczność sankcji USA przejdzie weryfikację z czasem, bo wchodzą w życie dopiero w listopadzie, dając czas na adaptację. Zdaniem prezydenta Donalda Trumpa skuteczność tych sankcji będzie widoczna w przeciągu pół roku. Dam państwu znać za 6 miesięcy. Zobaczymy, jak to idzie, powiedział dziennikarzom o nowych restrykcjach. Rosjanie będą poszukiwać pośredników pozwalających im omijać sankcje zachodnie na wzór rozwiązań, które stosowali po wykluczeniu ich z systemu bankowego SWIFT. Jednakże ta adaptacja zmusi ich do obniżenia ceny ropy Urals i wyższych opłat. To kolejne uderzenie w ich budżet. Prezydent Władimir Putin ocenił, że, cytuję, żaden szanujący się kraj nigdy nie robi nic pod presją. Przyznał, że nowe sankcje USA są poważne i będą miały określone konsekwencje. Cytuję, nie wpłyną znacznie na nasz dobrostan ekonomiczny, zapewnił prezydent Rosji. Rosjanie straszą natomiast destabilizacją rynku ropy i podwyżką cen. Skuteczność sankcji USA może zależeć od tego, w jaki sposób będą przestrzegane i czy restrykcje drugiego rzędu dotkną banki oraz inne instytucje w Azji, które mogą pomóc je omijać. Akcje Rosnieftu i Łukoila straciły na wartości odpowiednio prawie 4 i 5% na giełdzie moskiewskiej MOEX w dniu wprowadzenia nowych sankcji USA. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy spadły w pierwszych 9 miesiącach 2025 roku o 20,5% przez sankcje, ataki dronów Ukrainy na rafinerie i inne konsekwencje inwazji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Równy dystans. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna ogłosił oficjalne rozpoczęcie rozmów na temat włączenia Francji w przetarg na budowę drugiej elektrowni jądrowej. Wcześniej ogłosił włączenie USA. Polacy chcą przeprowadzić przetarg w odróżnieniu od wyboru Amerykanów bez takiej procedury do budowy pierwszego atomu na Pomorzu. Pieniądze na biometanownię. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskał z Unijnego Funduszu Modernizacji 1,4 miliarda złotych, które pomogą finansować inwestycje w transformację energetyczną. Jeden z celów to program budowy biometanowni w Polsce wart 800 milionów złotych. Wygrana z Gazpromem.
Orlen otrzyma $146 milionów odsetek za nadpłaty za gaz ziemny od rosyjskiego Gazpromu, wyceniony za drogo w ramach kontraktu jamalskiego realizowanego w latach 2014-2020. To skutek wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Dunkelflaute morskiej energetyki wiatrowej. Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział pierwszą aukcję offshore na 17 grudnia w decyzji z czerwca 2025 roku. Maksymalna moc wiatraków objętych wsparciem to 4 GW. Tymczasem ustawa o wsparciu offshore czeka na podpis prezydenta. Nie jest pewne, czy prezydent ją podpisze, a więcej u mnie na blogu. Teraz wieści z Europy. Polska za końcem zmiany czasu. Z punktu widzenia efektywności energetycznej nie ma ona żadnego uzasadnienia. Zamiast pozytywnie wpływać, rozregulowuje. Warto, by na poziomie europejskim także została wreszcie podjęta kierunkowa decyzja w tej sprawie, powiedział minister energii Miłosz Motyka na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw energetyki. W nocy z 25 na 26 października cofamy zegarki o godzinę, przestawiając się na czas zimowy. Opóźnienie ETS-2 w grze. Polska domaga się opóźnienia ETS-2 o 3 lata i domaga się też utrzymania zapisu o rewizji we wszystkich aspektach, a więc także czasowym. To oznacza jeszcze nie gwarancję, ale możliwość przełożenia czy zablokowania tego tak, aby nie weszło w życie w 2027 roku, powiedział premier Donald Tusk po szczycie Rady Europejskiej. Obrona Szwed. Niemcy liczą na wyłączenie rafinerii Szwed spod sankcji USA wobec Rosnieftu. Kanclerz Friedrich Merz zapowiada rozmowy z Amerykanami. Polska domagała się jej derusyfikacji po inwazji Rosji na Ukrainie. Szwed odbiera ropę klasyfikowaną jako kazachską przez terytorium rosyjskie. Są nowe sankcje. Rada Unii Europejskiej przyjęła 19. pakiet sankcji wobec Rosji, zakładający embargo na LNG od 2027 roku, dopisanie 117 tankowców floty. Dopisanie 117 tankowców floty widmo na listę sankcji, a także ograniczenie ruchu dyplomatów rosyjskich po Unii. Na liście sankcji znalazły się także rafinerie chińskie Liaoyang i Shandong odbierające ropę z Rosji. Jeszcze wieści ze świata. Repeta dronopadu. Drony ukraińskie dosięgnęły w nocy z 22 na 23 października rafinerii Rjazań. Był to trzeci atak w tym miesiącu. Intensyfikacja ataków ukraińskich utrudnia naprawy i przywracanie utraconych mocy przerobu ropy na paliwa gotowe. Trudny sezon grzewczy. Mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzega, że obecny sezon grzewczy może być dla Ukrainy najtrudniejszy od początku inwazji rosyjskiej. Rosjanie systematycznie atakują infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą. Atak z 21 października był wymierzony w taką infrastrukturę w całym kraju, wywołując lokalne blackouty. Wsparcie SMR. Rząd Kanady przekaże $2 miliardy kanadyjskich, a rząd prowincji Ontario $1 miliard na budowę elektrowni jądrowej Darlington, która ma wykorzystywać reaktory BWRX 300, będące przedmiotem zainteresowania polskiego Orlen Synthos Green Energy. Pierwszy reaktor w Darlington ma być gotowy w 2029 roku. Chiny blokują Abramsy. Według informacji The Warzone, chińskie ograniczenia eksportu baterii litowych zagrażają modernizacji czołgów amerykańskich Abrams. Chińczycy przedstawili własne czołgi z napędem hybrydowym dieslowo-elektrycznym. Są cichsze, a Amerykanie zapowiadają własną wersję w tym roku. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne już w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.